Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jesień przyszła, bardzo ładna jesień, ale zima idzie. Jak to każdy wie, w zimie niestety te magazyny i cała reszta, no nie ma to za bardzo racji bytu. I powiem wam, zaczynam się coraz bardziej w ten off-grid bawić, mimo że jestem w netmeteringu, ale jak jest okazja, to można różne rozwiązania przetestować. I dzisiaj będzie temat ogrzewania, potocznie zwane Webasto. Wszyscy to nazywają Webasto, bo oni jako pierwsi praktycznie wyprowadzili temat na rynek. Ale to jest nagrzewnica, ogrzewanie postojowe paliwowe. O, można tak powiedzieć. Tutaj mamy na przykładzie diesla. Ja sobie coś takiego sam chciałem ulepić z takiego urządzenia, jakiś bak zrobić, coś tam po prostu, ale powiem wam, za te pieniądze, oczywiście tam linki w opisie, będziecie mieć kody promocyjne i całą resztę, za te pieniądze to szkoda sobie dupy zawracać. I macie gotowy produkt, dodatkowo poręczny, a jeszcze jak widzicie tylko jedna śrubka jest. Zaraz go rozbierzemy i pozaglądamy co w środku jest, bo tutaj cudów jakichś nie wiadomo jak nie ma, ale bardzo fajnie to jest, słuchajcie, poskładane. Także na start, co my tu mamy w ogóle? Kompaktowe urządzenie, obudowa. Tutaj mamy wejście gorące. Tutaj mamy taki wyświetlacz LCD. Zaraz to do prądu podłączę, ale gdzieś tu w instrukcji był tak ładnie. Nie wiem, czy on tam LCD, czy jaki tam jest. Gdzieś był. Zaraz go odpalimy. Taki. Dobra, nieważne. Odpalimy go za chwilę i będzie, słuchajcie, żył. Bardziej mi chodziło tutaj o temat aplikacji. No ale jak był, to jest. Zaraz go tu znajdę. Kurde. Co jest? O, jest. Takie cudeńko tutaj mamy. Słuchajcie. Nawet z Wi-Fi, Bluetoothy. Tu nawet nie wiem, czy jest dokładnie Bluetooth. Ale ogólnie jest, można sobie tutaj odpalić z tego. Można sobie odpalić z pilocika. Tak, do zestawu mamy tutaj tłumik. Wszystkie opaski, jakie są potrzebne. Tłumik na stronę ssania. Tutaj mamy rury, którą wypuszczamy ciepłe powietrze. Tutaj zaciągamy do pieca powietrze do spalania. Tutaj wypuszczamy spaliny. No i też kierownicę, w którą stronę chcemy, żeby wiało. Z tyłu tak, przewody. Praktycznie zasilanie. To jest na 12V. Słuchajcie. Tutaj mamy 8 kW mocy grzewczej. 40 W poboru. Ja ogólnie jak będę odpalał to, się bawił, no to z tego powerbanka wszystko poleci. Wtedy będzie fajnie widać, ile watów pobiera na starcie, ile przy pracy i ogólnie jak to działa, bo mnie to bardzo ciekawi. Słuchajcie, dodatkowo jeszcze jak ktoś by chciał rozbudować system, można sobie dokupić takie rury dodatkowe po prostu, czyli mamy jeszcze dwie rury, mamy przedłużenie spalin, żeby puścić gdzieś dalej. Można sobie to na dwie strony puścić, bo tutaj jest trojak do tego wszystkiego, opaski, też tam instrukcja. O, tak to wygląda taki zestaw, jakby ktoś chciał dołączyć, także też wziąłem. Zobaczymy, przyda się to, przyda, nie to nie, ale lepiej, słuchajcie, mieć. I tak, obracamy. Dwie śrubki to może aż swoje waży, powiem wam. O, dzień dobry. O, paka przyszła. Fedek przyjechał, super. Dobra, paka na miejsce. Te paki to zjeżdżają co chwilę. Paki na paki. Tutaj mamy z tej strony bak. Fajnie wyskalowany. 5 litrów, także można tym troszeczkę popalić. Będę tam musiał zobaczyć. Ogólnie w opisie filmu będzie właśnie link do tego wszystkiego, także tam są wszelkie informacje, jakie są potrzebne. To chyba około 0,25 do pół litra pali na godzinę. To zależy właśnie na jakiej mocy to używacie. Ale to wszystko się przetestuje na bieżąco, także spokojnie. Także baczek mamy, tutaj nalewamy. I co? Śrubki odkręcam i zaglądamy, co jest w środku. I tak, obudowa zdjęta, czyli mamy piec powietrzny, tutaj zamocowany. Bardzo fajnie to jest zamocowane. Tutaj cała ta podstawa jest, teraz pójdziemy od dołu. Wtyczka, po prostu zasilania, komunikacja, wszystko co jest potrzebne tak naprawdę. Tutaj mamy przewód z pompki paliwowej. Tutaj nawet troszkę paliwa jest, także jak włączę to na pewno zakopci na starcie.
No muszę to obrócić, bo będzie łatwiej z drugiej strony zaglądać. Z drugiej strony bak wymontowany, także to nie lata. Pozycja taka jak teraz ma być, żeby się nic nie powylowało. Z samego spodu baku tutaj mamy kruciec, pompka do pompowania. I tyle, tego więcej cudów tak naprawdę nie ma, nie? A, jeszcze od dołu. Moment, jeszcze od dołu właśnie. Co tam jest od dołu? No i od dołu mamy paliwo. Nawet jakaś guma fajna jest założona. I tutaj mamy zasysanie powietrza. Tutaj są strzałki. O, zobaczcie. Są strzałeczki. O, jest wlot. I jest wylot, żeby się nie pomylić, bo spalicie tą, jak założycie tą rureczkę tutaj na wylot spalin, no to ona pewnie chwilę wytrzyma, ale nie za długo. Ta ma iść tutaj, o, na wlot. I z tego co widzę na instrukcji, o może tak, o, ma iść tu, o, tu. O, cyk. W miarę to się mieści, zobaczcie, o. Tu się wszystko mieści, nawet jakby to położył. No i tu idzie druga rura, cyk. Nie chcę jej teraz wyginać, bo to nie ma teraz potrzeby. No i druga rura, no raczej na bok, bo tutaj mamy zasysanie powietrza. Tutaj mamy wyrzut już ciepłego. To rurę gdzieś po prostu trzeba sobie albo na jedną, albo na drugą. Zależy gdzie chcemy to postawić. No i pamiętamy, żeby rura zawsze była albo na równo, albo ze spadem, bo tu się robi no po prostu kondensat, no i po czasie jak dacie ją tak w kolanko, to mu zaleje cały piec, tak w piecach gazowych albo innych, no po prostu tu wychodzi ciepłe, tam jest zimne, para wodna się tam skrapla, no i gdzieś to musi wycieknąć i tego nie przeskoczymy po prostu, także tak to wygląda. Dobra, na szybko, jak to mówił, na pająka. Tu akurat mam takie złącze, tylko muszę te 2,5 przewód dać. Tu jest 12V, ale 25 A można zapiąć. Także te 40 W nawet jakby ciągło, to nie będzie problemu. Na razie na skręteczkę założone. Godzinę pokazuje. Tu się będę musiał dopiero pobawić z tym wszystkim. Jest pilocik, także można dać on. O, i ono mówi. Ha, nawet mówi. I start heating, także zaczynamy grzanie i zaraz zacznie mi się tu kopcić pewnie, bo jeszcze trochę paliwa jest w rurce, ale zobaczcie, już 58 W, 60 W na starcie, no bo grzałka pobiera, później na pewno te waty spadną, o, jeszcze więcej, widzicie, tu jest jedynka przewód, robi się ciepły, dobra, nieważne, będzie zabawa, później będzie odpalanie, bo to by znowu za długi film wyszedł. Off, on. Już. O, jak mówiłem. Diesel musi kopcić, nie? Tak jest. Dziękujemy za użycie. Także ruszyło, działa. Powiem wam, zestaw elegancki. Także lecimy teraz do instrukcjona. Mamy 3 wersje. Ta jest u mnie, albo taka pionowa. Powiem wam, takie wersje pionowe, pamiętacie, miałem Mitsubishi Miewa i czy te wszystkich trojaczkach to lubili to z tyłu wozić, po prostu montować i sobie grzali właśnie tego trojaczka, czyli auto elektryczne, żeby nie zużywać tam grzałeczek. Ja u siebie w Renault Kangoo elektrycznym mam 2 takie piece. Jeden właśnie taki powietrzny, 2,5 kW i 5 kW mam na ogrzewanie wodne. Powiem wam, normalnie rewelacja. Tu mamy 3 rodzaje. To praktycznie wszystko to samo, tylko ten jest właśnie z baczkiem i ze wszystkim, jak komu tam pasuje, a tutaj taki do montażu centralnie do słuchajcie, pojazdu. Podoba mi się ta instrukcja, bo jest pokazane na niej, jak to wygląda. Tutaj są moce podane, gdzie to można montować. Tutaj taki osobny do montażu, o zobaczcie, nawet jest pokazane, w jakiej pozycji nie może taki piec być inny. Tutaj gdzie baczek, gdzie co. No, ktoś się postarał jednak i kawałek instrukcji zrobił takiej, jak ja to mówię, debiloodpornej. Widzicie, nawet na klockach jest podstawione, czyli to też pomaga. No, mogłyby być nóżki troszeczkę wyższe, ale to kwestia nóżek to najmniejszy problem, nie? To sobie można coś nawet, cokolwiek ogarnąć, ale tak też powinno bez problemu latać. Tutaj mamy montaż całości. Wiecie, czego mi tu brakuje w takim zestawie? O, brakuje mi, żeby to jeszcze w sobie miało jakąś tam baterię. Jakąś taką nawet lifę po 4
z 2 kWh i wtyczeczka, żeby to ładować i takie podręczne w ogóle i zabieracie i amen. Albo jakiegoś panelisia z boku, no bo ewentualnie możecie powerbanka ze sobą wziąć i panel i całą resztę, ale żeby gdzieś coś dogrzać w międzyczasie, albo nawet jak jest na hali sieć, ale nie ma 12 V, to tylko wpinacie wtyczkę i dogrzewacie. Tu mi właśnie brakuje właśnie takie, żeby jeszcze była przetwornica, jeszcze bateria, żeby była w środku. To już by było takie naprawdę, no, all in one, nie? Fajne by to było. No zobaczymy, może się coś na rynku pojawi, może jest, a ja o tym nie wiem, nie? Także no, jak się wchodzi w coś nowego, to poznaje się później różne ciekawe rzeczy. Dajcie znać w komentarzach, może są takie gotowe rozwiązania właśnie, że i ładowanie, i cała reszta. Tylko, że tam to pewnie już kosztuje nie wiadomo ile, a nie tutaj jak to około 600 zł, także gotowy produkt to nie są duże pieniądze, naprawdę. I tak, lecimy dalej. Nawet macie pokazane jak rozebrać, sadzę wyczyścić. Popatrzcie, no producent dopuszcza, żeby sobie samemu to wyczyścić, ogarnąć, żeby to dłużej pożyło. Schemat taki blokowy podłączenia samego pieca. Bardzo fajnie mi się to podoba. Tutaj mamy też pokazane instrukcyjnie jak to wszystko poskładane. Można sobie nawet ściągnąć koda i jeszcze dodatkowo co, gdzie, jak i dlaczego. O, tak jak mówiłem, rura. Rura musi być na równo albo w dół, żeby właśnie ten kondensat spływał, bo inaczej niestety, ale tutaj Wam wszystko stanie w tym syfonie i zaleje Wam piec. I tutaj tego nie przeskoczy. Wyświetlaczek. To się będę dopiero tym bawił tak naprawdę. Co my tu jeszcze mamy? Coś ciekawego było. No i jest aplikacja jeszcze. Jest aplikacja, żeby uruchomić. Powiem Wam, ja aplikacji używał nie będę. I to jest aplikacja do niczego niepotrzebna. Jak ktoś będzie chciał, to sobie będzie aplikacji używał. Ja jestem tego zdania i nawet instrukcje takich pieców powietrznych, jak ja montowałem to w busach, autobusach, też pracowałem przy takich projektach, to po prostu nie wolno pieca powietrznego, jeśli jest wewnątrz pojazdu, nawet jak jest zewnątrz, nie wolno startować z żadnego timera. Wodny tak, tam są czasówki, wszystko i tam nawet są te zegary, które właśnie te czasy można ustawić. Powietrzem nie wolno, bo ktoś zastawi na przykład coś z przodu, coś tutaj z przodu da, a tutaj wychodzi 60 albo ponad stopni. Jest termowizja, będziemy sprawdzać. To może po prostu, może dojść do pożaru. I jak sobie to gdzieś tam zostawicie, tak jak ja na przykład, o, bo ja tu też, tutaj pomieszczenie, nie? Słuchajcie, tutaj jest pomieszczenie nieduże, ale ono jest poza budynkiem, bo to nie jest właśnie w budynku, tylko obok budynku. Jest ocieplone wszystko, ale przychodzą mrozy. No i tu jest około 10 stopni, nie? Otwierać drzwi tutaj, wietrzyć to wszystko, to jest jedno, idzie przewiew. Ale ja tutaj mam taki otwór techniczny i mogę sobie na zewnątrz to postawić, żeby mi już te spaliny nie kopciły. Te rury sobie przygotować. Tam wpuszczam, po prostu rurę wkładam i nagrzewam to pomieszczenie. Albo gdzieś tutaj po prostu nawet postawić, czy coś, tylko no wylot spalin, cały czas ten wylot spalin właśnie chodzi. Też myślę, że tutaj może zagrać, będę kombinował, bo czasem to się w garażu robi, w innych miejscach, o chyba też na garażu zrobię, którym nie jest ani ocieplony, ani nic, jeszcze wieje pod drzwiami, to zobaczymy do ilu tam podniesie temperaturę. Teraz na razie mrozów nie ma, ale już jest około nawet 1 stopnia, no i jak to garaż, tam słońce nie dochodzi, czyli nie nagrzewać się od zewnętrznej temperatury, to będzie fajny test. Także chyba będę grzał garaż. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym garażem. A temat właśnie tutaj, tak jak mówiłem, aplikacji nie polecam. Nie polecam odpalać takich rzeczy z aplikacji, bo różnie się może to skończyć. Jednak to jest urządzenie, które tam ma jakieś spalanie i jednak lepiej być przy tym albo postawić i nawet jak pójść, to macie wiedzę, że to stoi tam, sobie pochodzi, się wyłączy i jest ok, nie? Jednak to jest urządzenie, którym jest ogień w środku, nie? Także to nie ma żartów. Nic się nie stanie, ale jak to mówią, lepiej dmuchać na zimę. Także słuchajcie, no co ja tu więcej wymyślam? Jest fajny temat, będę na pewno testował, mnie to bardzo ciekawi. Kompaktowy, tak jak mówię, linki w opisie. Ile się kodów rabatowych dało dla Was wyciągnąć, tyle wyciągnąłem, żeby zawsze jeszcze było na plus. No i tyle. Ja tutaj testy, nie testy, opaczka kolejna przyjechała, także znowu coś. Powiem Wam, nie ogarniam, ale dobrze, bo przyjdzie zima, to wszystko będzie i na bieżąco
będzie każdy mógł sobie skorzystać z tego, będzie po prostu chciał. Co mu będzie pasowało, to sobie pozagląda. Dobra, szczęścia, zdrowia, pomyślności. Ja to składam już, śrubki skręcam, bo więcej do środka zaglądać nie trzeba. I może jutro, pojutrze, jak będzie chwila, to po ropę muszę pojechać elektrykiem, bo trzeba coś nalać, nie? Będzie test. Dobra, szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymaj się ciepło. Cześć.